totalnie wszyscy dzisiaj są zadłużeni? Czym jest kredyt? Jest kupowaniem czasu. Świat finansowy uczy nas zaciągania zobowiązań od najmniejszego. Niektórzy politycy do dzisiaj nie wiedzą, co to jest faktura VAT. Jeżeli upadnie jedna działalność, to nie upada jedna rodzina. To upada 5, 10, 15 rodzin. Przesuwa jedną kartę, odmowa. Wyciąga drugą. Odmowa. Wielu przedsiębiorców nie podnosi cen, bo się boi, że odejdą klienci i tak dalej. Ja myślę, że to jest błąd. Ja nie mam żadnych kredytów, nie mam żadnych zobowiązań, nawet nie mam karty kredytowej. Że pieniądze są jak broń. Ale czasem zastanówmy się, czy rzeczy, które kupujemy, są nam niezbędne. Licz swój biznes. 360 osób poleciało z pracy. Gośćmi dzisiejszego odcinka są Sebastian Mikulewicz oraz Marcin Ostaszewski. Specjalizują się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, gospodarczym, korporacyjnym oraz prawie rynku kapitałowego. Ich misją jest edukacja oraz niesienie pomocy przedsiębiorcom w trudnym położeniu. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na kanale. Dziś po raz drugi moimi gośćmi są Sebastian i Marcin. Wracamy do tematu trudnego, myślę, że często zamiatanego pod dywan, czyli problemów finansowych firm, ale osób prywatnych również. Ja wracam do tego pytania, którego nie zadałem w pierwszym odcinku i ono jest następujące. Nie tylko chciałem zapytać o branżę, ale też o osoby. Kto dzisiaj ma problemy finansowe w sensie wieku? Czy to jest jakaś demografia, czy to są osoby, mówimy, tego starego pokolenia, które na przykład nie ogarniają dzisiaj w kwestii właśnie nowych technologii, może troszkę zostały z tym przedsiębiorstwem gdzieś z tyłu i tradycyjnie to próbują robić tak, jak robili to 30-40 lat temu, a konkurencja im odjechała, mówiąc tak prosto. Czy to jest problem? Czy totalnie wszyscy dzisiaj są zadłużeni, bo świat daje takie możliwości, że dosłownie na klik czy na telefon możemy wziąć kredyt i czujemy się lepiej, nie odmawiając, no bo po prostu nas stać, skoro bank dzwoni i 200 chce mi dzisiaj uruchomić kredytu, czy nową kartę czarną kredytową, którą będę mógł w sklepie płacić, dać. Jak to wygląda? Myślę, że teraz ten problem dotyka wszystkich. To nie jest tak, że starsza grupa pokoleniowa starszych przedsiębiorców ma teraz problem. Raczej ci, którzy już są długo na rynku, to nauczeni biznesu w Polsce zrobili sobie jakieś nadwyżki albo poduszkę finansową. Tak najczęściej przedsiębiorcy, których my obsługujemy, to jest 25-45 pewnie, albo 25-50, tak standardowo. Myślę, że problem to nie jest grupa jakby wiekowa, tylko problem jest w Polsce nadmiernego zadłużania. Czyli jeżeli mam dużo kredytów, mamy wysokie raty, wysokie stopy procentowe i zaczynamy się dusić już w tych kredytach, to w tym momencie nie myślimy o zmianie struktury, o jakichś optymalizacjach procesów firmy, albo o restrukturyzacji, tylko myślimy, kurczę, biorę kolejny kredyt i tym kredytem zaleję tą dziurę i spłacę tę resztę kredytów, albo, co najgorsze, idę do funduszy pozabankowych i biorę pożyczki pozabankowe na te kredyty, a wiemy wszyscy, że jeżeli już nie dostaję kredytów bankowych, idę do pozabankówek, no to wiadomo, że zdolność kredytowa już mi się skończyła, bank już to ocenił i już jest koniec, no i biorę pożyczki, które są, nie wiem, na 36% w skali roku, więc no to już pożyczam 100 000, mam oddać 280 z marżami i prowizjami, bo takie umowy też do nas nieraz trafiają. 100 000 pożyczki, 280 do oddania, więc naprawdę to są kosmiczne kwoty. Więc myślę, że to jest problem wszystkich przedsiębiorców, czyli za wysokie koszty operacyjne biznesu i za wysokie kredyty, raty kredytowe. Wiesz co, ale też jest taki problem, my często go zauważamy, że niestety, ale jakby świat finansowy uczy nas zaciągania zobowiązań od najmniejszego. Nie wiem, czy zauważyłeś, brałeś ostatnio telefon w jakiejś sieci komórkowej? No właśnie nie. Namawiano mnie, ale od kilku lat kupuję po prostu telefon jako urządzenie. Najczęściej jest to iPhone Z2 lub 3 modele do tyłu. Teraz mam chyba 11, już nawet nie nadążam, który teraz jest numer. I kupuję go po prostu jako jestem właścicielem telefonu. Więc ja tak mam, ale wcześniej tak robiłem. Tak bo zobacz, co się dzieje, tak? Nie wiem, masz 15, 16, 17 lat, taki telefon powiedzmy kosztuje 2,5 tysiąca, tak? Bo takie są kwoty. Rodzice mówią, no nie mamy takich pieniędzy, żeby ci tylko ten telefon kupić, więc weźmiemy go w abonament, tak? Na 2 lata. I ty się już mentalnie przyzwyczajasz do tego, że tak naprawdę jest zaciągane zobowiązanie na ciebie. Ty zaciągasz te pierwsze zobowiązanie i uczysz się płacić raty. Od takich małych rzeczy się zaczyna, tak? I teraz my na przykład często zauważamy, że duża grupa ludzi, którzy trafiają na rynek pracy w wieku 25, 26, 7 lat, ma już potężne zadłużenie. A dopiero zaczęli pracować. Tak, ale skąd ono jest, tak? No właśnie, ale to co, telefonem zadłużyli się, czy czym? No nie, a na studiach komputer ci jest potrzebny, to weźmiesz go na raty.
a kolega ma nowszy komputer, to weźmiesz kolejny, tak? I w pewnym momencie jest tak, że płacisz za 3 komputery, które 2 już tam sprzedałeś na różnych platformach sprzedażowych, ale raty za nie cały czas trzeba płacić, tak? No bo albo ci odetną internet, albo ci odetną telefon, albo cokolwiek, tak? No i super, fajnie, na studia, no to jakieś autko, tak? No to autko, nie wiem, 6, 7, 8 tysięcy kosztuje, bo za to można kupić, tak? Jakiegoś, nie wiem, Opla, Tigrę czy coś, żeby fajnie przed dziewczynami wyglądać, tak? Tylko że zakup auta jest początkiem wydawania pieniędzy na nie. I tak naprawdę ja kiedyś sam mówiłem, że nie ma sensu kupować nowego auta z salonu, bo w momencie, kiedy wyjeżdżam za bramę, to jest minus 20% jego wartości. Zrewidowałem ten pogląd, bo kupuję teraz nowe auta z salonu, jeżdżę nimi 3, 4, 5 lat, tyle ile mam gwarancji i potem je sprzedaję. Dlaczego? Bo nie ponoszę żadnych kosztów. Moim jedynym kosztem jest eksploatacja tego auta, czyli wlać paliwo, jechać dalej, wymienić opony, wymienić klocki. To jest cały mój koszt. Natomiast jeżeli kupisz auto za 6, 7, 8 tysięcy, tą przykładową Tigrę, to za chwilę będziesz musiał naprawić silnik, naprawić wszystko, co będzie ci kosztowało 40 tysięcy. A skąd weźmiesz? Weźmiesz pożyczkę. Więc tu się zaczynają problemy młodych ludzi, tak? Chcą wypłynąć w społeczeństwie, pokazać, jacy są fajni, tak? Oglądają YouTube'a, oglądają TikToka, oglądają różne, powiedzmy, takie platformy, gdzie każdy się czymś lansuje, tak? No ale na to trzeba mieć środki. I zaczynają się zadłużać. Niestety, tak jest teraz, tak? Czy podałeś bardzo, bardzo prosty, ale bardzo dobry przykład tego, że może nawet tego nie zauważamy i uznaliśmy to za coś normalnego, że telefon za kilka tysięcy złotych dla nastolatka już jest czymś normalnym. Dlaczego? No bo społeczeństwo, znowu nacisk tych ludzi z klasy czy ze studiów później, że wszyscy przecież mają iPhone'a najnowszego. Ty podałeś 2000. Wiemy, że te droższe iPhony to czasami i 2 czy 3 razy drożej. No i ktoś to musi płacić. Ktoś musi tę ratę płacić, czyli to przyzwyczajanie się, a później dokładanie tylko kolejnych kredytów, które dzisiaj bardzo łatwo dostajemy, dosłownie jak ciastka na rogu, każdy nam proponuje, wchodzimy na konto, a tam na klik, ja to kiedyś zauważyłem, byłem zszokowany, że tak można, że na klik po lewej stronie weź kredyt i kliknij tylko i to zostanie uruchomione, nie trzeba nigdzie dzwonić, tylko u mnie to było chyba 90 kilka tysięcy, ja mogłem kliknąć po lewej stronie, dlatego że jestem aktywny, mam konto wiele lat, oni widzą, że tam coś wpływa, i ja mogłem 90 tysięcy, 92, kliknąć po prostu przyciskiem jak w grze. Dla mnie to był szok, że ja o tym pomyślałem, a ilu ma taką możliwość, może na mniejsze kwoty, ale kliknie. Nie potrzebuje nawet tych pieniędzy, ale po prostu je uruchomi. Rozmawialiśmy tutaj znowu, zanim włączyły się kamery, że wielokrotnie my to widzimy, ale nawet nie łączymy tych faktów, że stoisz w sklepie i ktoś płaci kartą przy tej kasie. Przesuwa jedną kartę, odmowa, wyciąga drugą. Odmowa. Ty mówiłeś, że ostatnio chyba rekordzistka 5 kart wyciągnęła. 5. kartą, tak. 5. kartą, więc to pokazuje, że my też jesteśmy odzwyczajeni w ogóle od pieniędzy, od takiej normalnej gotówki, która, no właśnie, to może was zapytam, bo wy jesteście przecież właścicielami, twarzami firmy, ratując ludzi od... Właśnie nie wiem od czego, od zadłużania. Ja bym wrócił do samego początku, że oni tak naprawdę nie robią tych podstaw, czyli nie liczą pieniędzy, nie budżetują w tym nawet podstawowym budżecie, a co dopiero w firmie, no bo budżet firmowy, a budżet domowy to są 2 różne budżety, a jak my nie mamy poukładanych podstawowych finansów, no to jak możemy poukładać firmy? Powiedzcie, jak u was to wygląda prywatnie, czy wy w praktyce, jak wy się obchodzicie z pieniędzmi, czy płacicie kartą, czy macie kredyty, jak to wygląda u was? Wiesz co, ja mam taką zasadę, tata kiedyś mnie nauczył, żeby zawsze mieć jakąś tam kwotę w portfelu, tak? I o ile staram się, albo praktycznie robię to w 99%, zawsze płacę gotówką. Bo jeżeli wykładam 100, 200 zł, to ja widzę, że te 100 albo 200 zł już mi zniknęło, go nie ma w portfelu. Ale jeżeli zapłacę to kartą, to ja za 5 sekund o tym nie będę pamiętał, tak? I tak jak rozmawialiśmy, ja nie mam żadnych kredytów, nie mam żadnych zobowiązań, nawet nie mam karty kredytowej. Koledzy do mnie mówią z branży finansowej, weź sobie kartę, zrobiłeś sobie zdolność kredytową. Mówię, ale po co mi zdolność kredytowa? Po co mi zdolność kredytowa? Takie jest myślenie, tak? Zbuduj sobie zdolność kredytową. Mówię, ale po co? A kiedyś coś będziesz chciał kupić. I ja mówię, no dobrze, to ja sobie odłożę teraz i to kupię. Bardzo mądry taki tekst słyszałem naszego wspólnego znajomego. Czym jest kredyt? Wiesz, czym jest kredyt? Jest kupowaniem czasu. Czyli chcę coś mieć już. Czyli kupuję sobie czas. Czyli nie będę czekał 5 lat, żeby to odłożyć,
tylko kupię ten czas. Ale potem musisz ten czas opłacić. Czyli przez te 5 lat potem to spłacasz. I pytanie, czy to jest warte tego, tak? Czy ten czas, który kupiłeś, był ta rzecz, którą kupiłeś, tak? Żeby mieć ją szybciej, czy to jest tego warte? Tego się zawsze trzeba zastanowić. Ja, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie mam żadnych zobowiązań kredytowych, żadnych takich rzeczy. I powiem tak, budzę się rano i się dobrze z tym czuję. Nawet nie mam leasingów, nie mam niczego. Tak jak rozmawialiśmy, ja miałem potężną chorobę, tak, którą dostałem udaru. Dobrze, nie mogłem pracować 2, 3, 4 miesiące, bo musiałem się leczyć, ale w tym czasie nie musiałem płacić rat leasingowych, nie musiałem płacić rat kredytowych. Korzystałem ze swoich oszczędności. Ja wiem, że na pewno pojawi się teraz hejt, tak, i powiedzą, że no nie każdego na to stać. Ale czasem zastanówmy się, czy rzeczy, które kupujemy, są nam niezbędne. Ja nie kupuję czegoś, jeżeli mi na to nie stać. Po prostu. Znaczy ja sobie też cenię bardzo prywatność i nienawidzę inwigilacji i staram się płacić gotówką i zawsze staramy się z Sebastianem płacić wszędzie gotówkami, jeżeli tylko możemy, bo średnio mam ochotę na to, jeżeli zapłacę sobie kartą firmową gdzieś za cokolwiek, kolację, ble, żeby pani z urzędu skarbowego widziała na wyciągu, gdzie ja byłem i co robiłem. Ja tego po prostu nie lubię i lubię czuć się jednak wolnym człowiekiem i mnie to wyprowadza z równowagi, więc staramy się płacić gotówką. Cóż, no ja myślę, że w Polsce problem jest jeszcze taki, że bardzo dużo też przedsiębiorców w jakiś sposób się nagradza, czyli zrobiłem wynik, zarobiłem, dobra, to teraz sobie wezmę auto w leasing za bańkę, wszyscy zobaczą, że mi się dobrze tutaj wszystko kręci, no tylko, że jeżeli cokolwiek się stanie, jak wspomniał Sebastian, w działalności, gdzie jestem ja twarzą firmy, ja to wszystko robię, cokolwiek, choroba i już jest problem z ratami leasingowymi i tak dalej, więc też ostrożnie podchodzimy do zaciągania zobowiązań. Oczywiście wiemy, że teraz pewnie tutaj poleje się hejt, że na lewarach finansowych, kredytowych najlepiej robić te wszystkie nieruchomościowe rzeczy, flipy i tak dalej, a to też ja od razu powiem, to odróżniajmy jakby inwestowanie w nieruchomości, gdzie faktycznie bierzemy te kredyty na inwestycje, od konsumpcjonizmu, od tego, że wydajemy te pieniądze na przyjemności. Mhm. To jest też ważny temat, czyli nagradzanie się, czyli takie szukanie wytłumaczenia na swoje takie decyzje finansowe, gdzie bierzemy samochód. Jest kilka takich zawodów, nawet można powiedzieć, zaufania społecznego. Tak, no. Możemy powiedzieć, że na pewno, ja słyszałem, że tak jest, więc przepraszam wszystkich, którzy ogarniają i są w tej grupie, ale słyszałem, że część lekarzy, że część prawników. Ja myślę, że w wielu zawodach po prostu, gdzie są wysokie zarobki, no bo żeby wziąć sobie leasing na Porsche, na przykład 10, 12 tysięcy, 15 tysięcy złotych miesięcznie, no to trzeba zarabiać. Tak, ktoś, kto zarabia, nie wiem, na fabryce 3 czy 5 tysięcy złotych, no nie dostanie leasingu na Porsche czy na S-klasę, o którym mówiliśmy, więc trzeba ogarniać też finansowo. Ogarniać finansowo w sensie zarobku. Ale więc często my też mówimy, nieważne ile zarabiasz. Dużo ważniejsze jest to, jak wydajesz, czy potrafisz to wydawać, bo pieniądze, my dzisiaj też rozmawialiśmy o broni trochę. Ja myślę, że to jest świetne porównanie, że pieniądze są jak broń. Że bronią możesz obronić, sama nazwa, tak? Broń. Bronią możesz obronić swoją rodzinę lub siebie w sytuacji ataku, no ale przecież znamy przypadki, że broń sprawiła, że ktoś uznał, że kogoś zastrzeli. Bez powodu. Po prostu wyszedł na ulicę i zaczął strzelać do ludzi. I myślę, że pieniądze to jest mocne porównanie, no ale zobaczcie, ile historii, gdzie dostajesz pieniądze za nic, w zasadzie za nic, pieniądze nie twoje, które trzeba zwrócić z nawiązką dużą w przyszłości. To, o czym przed tylko mówiłeś. Czyli ktoś ci daje pieniądze, wręcz ci wpycha. Kliknij tylko na koncie i już będziesz mieć karta kredytowa. No czym jest karta kredytowa? No nie jest nie twoimi pieniędzmi. Zobaczcie, jeśli ktoś przy kasie nie wie, gdzie ma pieniądze, bo nie ma żadnej gotówki i klika na ślepo w każdą pierwszą, lepszą kartą, którą wyciąga, to on nawet nie ma pojęcia, gdzie ma pieniądze, gdzie już wykorzystał, gdzie już nie ma limitu. No ja to widziałem wielokrotnie, dla mnie to było przerażające. Wstyd to jedno, który się najprawdopodobniej tam pojawił u tej osoby, a dwa, że w ogóle totalne nieogarnięcie, że po kolei pierwsza nie działa, to druga, to trzecia, któraś musi zadziałać. A co jeśli nie zadziała ta ostatnia? Ale to jest też bardzo drogi kredyt. Karta kredytowa to jest bardzo drogi produkt. To jest masakrycznie, to się nie opłaca po prostu. Płacenie kartą kredytową i zaciąganie zobowiązania w tej najprostszej formie, czyli mam kartę kredytową, mam tam limit nie mniejszy niż 20 tysięcy, to jest najgorsze zobowiązanie. To spójrz sobie kiedyś, ja nie korzystam z kart kredytowych, nie mam, ale
zobacz jak to jest, jakie to są marże i prowizje bank. Wiem, też miałem, też nie mam. Dostaję oczywiście teraz propozycję, bo jestem dobrym klientem, więc dzwonią do mnie, pytają, dlaczego panie Grzegorzu nie chce do nas wrócić, przecież to jest super. To zawsze są te telefony takie miłe, kiedy się pozyskuje klienta, a potem jak się nie spłaca, też pamiętam te momenty z mojego życia, jak nie spłacałem, bo miałem jakiś zakręt w życiu, to te telefony już nie były takie miłe, z tego samego banku. Czy oczywiście z firmy współpracującej, ale jednak oni się znają, więc dlaczego tak to działa, to musimy sobie sami odpowiedzieć. Wpadło mi, myślę, że dobre pytanie odnośnie tego ratowania, bo wy macie taką, ja to widzę jako osoba z zewnątrz, która widzi taką trochę misyjność, takie trochę pomaganie światu, że robicie trochę dobrego dla Polaków, no bo jednak instytucje i ten cały świat konsumpcyjny uczy nas wydawania. To jest bardzo trudne, żeby od tego uciec. Pamiętacie jakieś sytuacje, że ktoś do was wrócił z jakimś mega podziękowaniem? Takim, że uratowaliście całą rodzinę, no bo jakąś firmę, która była naprawdę w dużych tarapatach i tam już było źle i może na szali było, nie wiem, życie, może zdrowie, może małżeństwo, może dzieci, które uciekają od szefa czy szefowej, która podjęła złe, fatalne decyzje finansowe, gdzie tam naprawdę wszystko się mogło rozsypać, a potem przez waszą pomoc, przez wasze wskazanie, ale oczywiście pracę całej tej rodziny czy firmy, no udało się to uratować i wy macie jakąś takie historie, które się skończyły happy endem. Wiesz co, mamy dużo takich historii, gdzie ludzie są nam wdzięczni, natomiast ludzie bardzo szybko chcą zapomnieć o problemach, które mieli. To żeby to było jasne, tak? Czyli nikt nie chce wracać do tego, że miał problemy, tak? Ci ludzie, powiedzmy po roku, po 2, jak się z nimi spotkamy, czy tam się zdzwonimy, mówią super, uratowaliście nas, ale jakby nie ma czegoś takiego, że nie wiem, dostaniemy laurkę od kogoś, tak, że super mi pomogliście, bo jeżeli ktoś już wyszedł na prostą, to on już nie pamięta tych problemów, tak. To jest czasem trochę do nas przykre, bo dużo poświęcamy siebie, energii, tego wszystkiego. Telefony do nas dzwonią często 21:30, 22. Moja żona często się irytuje, ale ja mówię, no sorry, ale muszę to odebrać, tak? Czy nawet czasem nam się zdarzają telefony o 7 rano, tak? Bo ludzie do nas się zwracają w momencie, kiedy mają problem. W momencie, kiedy on się rozwiąże, no to on się rozwiązał. Nie ma problemu. Więc po co komuś dziękować? To jest dość trudna branża. To jest tak, jak mówi Sebastian, to jest problem mocny, wyjście, rozwiązanie, dziękuję i jakby ten kontakt gdzieś tam już się urywa. Natomiast mamy takich klientów, z którymi współpracujemy od wielu, wielu lat. Po prostu najczęściej albo ten kontakt się kończy, jak już wyjdzie przedsiębiorca z problemów, podziękowanie i tyle. Albo są tacy przedsiębiorcy, z którymi po prostu przechodzimy na jakieś bardziej koleżeńskie relacje i oni dzisiaj są po prostu naszymi bardziej znajomymi niż klientami. Natomiast a propos tego, co mówił Sebastian, bo oglądają twój kanał różni widzowie, to też chcemy powiedzieć jedną rzecz a propos tych finansowych rzeczy, co teraz jeszcze wpadło mi do głowy. To jest to, że i Sebastian i ja pochodzimy z domu, gdzie nasi ojcowie byli przedsiębiorcami. Więc dużo też łatwiej, wydaje nam się, że wyciągnęliśmy nauki po prostu od firm i od tego, co mówili nasi ojcowie, no bo byliśmy w domach, gdzie jakby to przedsiębiorczość była i te pieniądze się obracały, jak wygląda biznes i tak dalej, co to jest faktura proforma i VAT marża, to ja wiedziałem już, jak byłem młodym chłopakiem, a niektórzy politycy do dzisiaj nie wiedzą, co to jest faktura VAT, jak słucham tych wypowiedzi. I to jest dużo, jakby wydaje mi się, że dużo łatwiej nam jest być przedsiębiorcami na pierwszym miejscu, na drugim prawnikami, bo jesteśmy z takich domów przedsiębiorców. Natomiast najciężej w mojej ocenie jest właśnie teraz przedsiębiorcom, którzy pochodzą z domów, gdzie rodzice byli powiedzmy na etatach i to jest jakby nasz powiedzmy, misja czy edukacja, żeby pomóc tym przedsiębiorcom, bo oni wydaje mi się, że mają troszkę trudniej z prowadzeniem biznesu, no bo nie mieli gdzie się tego tak formalnie nauczyć, bo nauczyć się smykałki biznesowej przedsiębiorczości to albo to jest, albo tego nie ma po prostu, w mojej ocenie i tyle. Tak to wygląda. Tu się zgadzam z tobą, Marcin, że tą smykałkę biznesową albo się ma, albo się nie ma, albo się to czuje, taki się ma dryk i w każdych warunkach człowiek sobie poradzi. Czy jest kryzys, czy jest recesja, to zawsze widzi się tą szansę i w każdym czasie jest jakaś potrzeba, jakaś usługa jest potrzebna, zawsze. Czy jest super na rynku i wszyscy mają kasę i wydają, czy jest faktycznie tak, że jest tylko jakaś grupa klientów, którzy te pieniądze mają. Nawet często jak rozmawiamy o gospodarce, to mówimy, że restauracje są pełne. I później podsumowujemy, że nawet w najgorszych kryzysach te restauracje najdroższe będą pełne, bo ludzie, którzy mają dużo pieniędzy,
wtedy też będą mieć dużo pieniędzy. Chciałem jeszcze się odnieść do edukacji, o której powiedziałeś, że właśnie, że jesteście z rodzin przedsiębiorczych i część osób jest z rodzin takich etatowych, gdzie tej edukacji nie ma. Marcin, mówiłeś o tej kwestii związanej z edukacją i tej edukacji faktycznie nie ma. Niektórzy się mogą złościć, niektórzy się złoszczą, że rząd taki, że edukacja taka i że tego nie ma. Ja uważam, że nie powinniśmy się złościć, bo tego nie będzie. Bo żadnej korporacji, żadnym rządom nie jest przecież na rękę, żeby społeczeństwo było wyedukowane i żeby ogarniało swoje finanse, żeby rozumiało podatki, żeby rozumiało, co to jest przedsiębiorczość, większa grupa ludzi, no bo takie są fakty. Co my możemy zrobić? Możemy edukować. My edukujemy na kanale i po to też robimy, bo jak wiecie, mamy swoje firmy i YouTube jest taką dodatkową naszą działalnością. Edukujemy, dajemy wam wiedzę za darmo. YouTube jest za darmo, można to wszystko robić. No i Marcin, jak patrzę na was, na Sebastiana, na Marcina, to widzę, że tak czuję. Wydaje mi się, że to jest prawda. Powiedzcie mi, że to jest ogromny też taki ciężar odpowiedzialności tego, że to jest oczywiście wasza działalność, zarabiacie z tego kasę, ale że robicie coś takiego, co może wpłynąć na przyszłe też pokolenie, no bo przecież tam są firmy, tu są firmy rodzinne obok, za ścianą, u góry. Mówicie, że macie klientów w Katowicach, dosłownie kilka ulic dalej, klientów, niektórzy się naprawiają, w sensie takim mentalnym i robią postępy, większość tak robi, no i macie wpływ na to, że być może ta firma będzie wyprostowana, że dzieci tej osoby będą ogarniały. Wy o tym myślicie? W ogóle rozmawiacie o takich rzeczach? Pierwszy raz, powiem szczerze. Zaskoczyłeś mnie z tym pytaniem, powiem uczciwie. Pierwszy raz z takiej perspektywy na to patrzę, że to pomoc dla przedsiębiorcy. No bo tam są dzieci najczęściej. No tak. Widzicie na spotkaniach, że tam ktoś jest, że to nie są 20-latkowie najczęściej, tylko już tam są jakieś dzieci, które będą przejmowały albo długi, albo firmę ogarniętą, będą rozmawiały z ogarniętym ojcem, mamą, albo z ojcem, czy z mamą, która ma problemy finansowe potężne, z których nie da się wyjść. Więc to wpływacie też swoją pracą na to nowe pokolenie. Wiesz co, ja często mówię właśnie, tak jak w pierwszej części naszej rozmowy, że upadłość to jest koniec, natomiast restrukturyzacja to jest szansa, tak? I my też jakby podchodzimy do tego, bo zaczęliśmy też z Marcinem w tym roku studia psychologia w biznesie i jakby na tych studiach też nam powiedziano jedno, że to, co my robimy przez tą restrukturyzację, to jest właśnie, tak jak powiedziałeś, może nie naprawianie świata, bo tego nie jesteśmy w stanie zrobić. No nie. Ale pomagamy jednej rodzinie, czy w działalności gospodarczej, czy jednej spółce, ale tak, też jak wcześniej mówiłeś, to jest zbiór naczyń połączonych. Jeżeli upadnie jedna działalność, to nie upada jedna rodzina. To upada 5, 10, 15 rodzin, tak? Albo przynajmniej będzie miała kryzys, bo zator płatniczy jest zatorem płatniczym nie tylko dla tej jednej rodziny, ale jest zatorem płatniczym. Jeżeli oni nie zapłacą 10 swoim dostawcom, to 10 dostawców też ma problem, tak? Więc jakby my się skupiamy teraz na bieżącej pomocy temu jednemu przedsiębiorcy czy spółce, natomiast na pewno też widzimy, że ma to wpływ na dużo większe gremium ludzi, tak? Czyli tak naprawdę staramy się wyjść do przodu, żeby pomóc nie tylko jednej osobie, tylko pomóc jakby systemowo, tak? Ja myślę, że też ważnym punktem, oprócz tej edukacji takiej, która jest właśnie darmowa na YouTubie, to myślę, że powinno się wprowadzić do szkół, przynajmniej do liceum, naprawdę takie podstawy przedsiębiorczości, żeby już młodzi ludzie w liceum, to są świadomi ludzie, mamy zupełnie inne teraz czasy, mają dostęp absolutnie do internetu, do wszystkiego, żeby oni już też wiedzieli, co to są zobowiązania, jak nadają długi, jak robi się praktyczne rzeczy, jak się zakłada konto w banku i tak dalej. Ja myślę, że pewnie wiele ludzi wie, ale też takie podstawy, może nie ekonomii, ale takie podstawy budżetu domowego. To by się przydało, żeby taka była edukacja już na poziomie liceum. Tak mi się wydaje. No bo ja pamiętam moje jakieś tam podstawy przedsiębiorczości w liceum, to ja mówię o konkretnych rzeczach, ja nie mówię o teorii. Ja mówię, jak to wygląda naprawdę w praktyce. No, pamiętamy już wielokrotnie, słyszeliśmy to, że podstawy przedsiębiorczości, tak to chyba się nazywało, czy przedsiębiorczość czy jakoś. Tak. I tam ja pamiętam, że nie było nic, co mnie zachęciło do tego, żebym ja został przedsiębiorcą, ale pamiętam, że mówiliśmy o tym, żeby pisać list motywacyjny, na pewno to było. List motywacyjny do pracy? No to gdzie tu jest przedsiębiorczość? Tu trzeba było pisać może pomysł na biznes, tak? I liczyć, ile z tego można zarabiać, jakie są koszty. Tego ja nie pamiętam. Ale dobrze, pretensji, tak jak mówiłem w poprzednim pytaniu, mieć nie możemy. Róbmy to, co możemy. Czyli my mamy wpływ, wy macie wpływ. Jedna jest rzecz, o której ja nie chcę powiedzieć, ale Marcin powie.
Drodzy widzowie, zapraszam do subskrypcji kanału i do klikania w dzwoneczek, bo Grzegorz nie chce powiedzieć, ja to powiem. Tak, ja nie chcę powiedzieć, więc nie powiem. Marcin powiedział w takim razie w nagrodę ostatnie pytanie, już nie będę męczył, ale ostatnie pytanie jest takie. Ja sobie przypominam taki moment w mojej działalności biznesowej, ona od 2009 roku się toczy i różne miałem działalności, różne wielkości tych firm i pamiętam moment, kiedy wystawialiśmy duże faktury, fizycznie ja to robiłem wtedy i wystawiłem faktury na dużą kwotę, nie pamiętam, kilkaset tysięcy złotych i firma w terminie płatności, czy już po terminie dzwoni właścicielka i mówi: panie Grzegorzu, nie zapłacimy tej faktury, albo zapłacimy bez VAT-u, już nie pamiętam dokładnie, ale najprawdopodobniej zapłacimy tylko netto, a ja mówię: ale jak to? No i pamiętam, że wtedy zrobił się duży popłoch, bo jeszcze nie mieliśmy takiego cash flow, mieliśmy wszystko zapłacone, tak jak wtedy mówiłem, że te faktury do przodu płaciliśmy. Chcieliśmy po prostu nie mieć długu, wszystko płacić. No okazało się, że w naszą stronę przyszedł taki rykoszet dużo warty, nie wiem, tam 100 tysięcy złotych VAT-u, jakieś podatki, wiadomo o co chodzi. No i to był dla nas taki policzek, bo nie mieliśmy generalnie na to kasy, nie byliśmy na to gotowi, a firma powiedziała: albo faktury zapłacimy bez VAT-u, albo w ogóle mniej więcej była taka negocjacja. I chciałem was tutaj zapytać na zakończenie tych dwóch rozmów, jakie są po tych waszych wielu spotkaniach w firmach, jakie są największe problemy, bo tu jest problem z zewnątrz, czyli ja nie mam na niego wpływu. Mogę oczywiście lepiej dobierać partnerów biznesowych, sprawdzać te firmy, czy one mają pieniądze, żeby nam płacić, żeby nam nie zrobić takiego problemu, no bo to nie jest nasz problem. Znaczy, już teraz jest, ale nie planowaliśmy go, czyli to nie jest mój błąd, nie był nasz, ale dostaliśmy i zrobił się nasze. Czyli podsumowując, jakie działania podjąć w firmie, których nie widzicie w polskich firmach, które mogłyby sprawić, że nie będziecie mieć roboty, tak mówiąc najprościej. Myślę, że bardzo ważne jest, my już też zwracamy tu uwagę, stawianie sobie jakichś celów sprzedażowych i pilnowanie tych KPI, i pilnowanie tego, że jeżeli mam w kwartale taką sprzedaż i takie działania marketingowe postawione SEO i widzę, co się dzieje, mam spiętą kampanię marketingową, to żeby ten cel kwartalny osiągnąć, czy ten cel miesięczny i żeby pilnować po prostu tych rzeczy, bo wiele firm niestety nie pilnuje swojej sprzedaży i ona nie wie, ile usług sprzedała, za jaką kwotę, jakie ma koszty, czy wszyscy pracownicy są niezbędni, czy zmienić strukturę, czy zatrudnić jakiegoś marketingowca. Myślę, że badanie poziomów sprzedaży, ja mówię to na przykładzie wielu już firm i widzimy, że w Polsce nie ma takiego zwyczaju badania. Czyli taki pierwszy punkt na pewno liczenie biznesu, liczenie wszystkiego, co się da. A myślę, że to jest fajną usługą w ogóle, która się tworzy w Polsce, albo już jest, z której warto skorzystać na przykład naszych klientów. To jest taki zewnętrzny dyrektor finansowy, który przyjdzie, sprawdzi i powie w Excelu: tyle jest kasy, tak, tyle wydajemy, to słuchajcie, tu mamy tutaj nadwyżkę 100-200 tysięcy, to dajmy na marketing taki i taki, to możemy kupić, a jak mamy duże nadwyżki, to może warto, żeby firma zainwestowała i kupiła jakąś nieruchomość na wynajem. Więc jakby taki zewnętrzny dyrektor finansowy, myślę, że to jest ważna postać w firmie. To jest na pewno ta podstawa. Znowu zaczynamy od tego podstawy. W domu budżet domowy, a w firmie również budżet firmowy. Jeśli nie ogarniamy lub nie czujemy się kompetentni, to faktycznie taki dyrektor finansowy, osoba z zewnątrz. Co jeszcze? Wiesz, też ja zawsze mówię, żeby dywersyfikować swoich odbiorców, tak? Czyli tym, którym właśnie świadczymy usługę. Tak jak powiedziałeś, miałeś problem, tak, bo zakładam, że miałeś 1-2 odbiorców. No, kilku akurat, ale ten był największy, chyba największy był, tak. No ale zobacz, my zawsze mówimy, żeby mieć 15% maksymalnie u jednego odbiorcy. Jakby wystawionych faktur kwotowo. To jeżeli te 15% nie zostanie zapłacone, to 85% zostanie ci zapłacone. To licząc, że przedsiębiorca w Polsce ma marżę na poziomie 10-20% na swojej usłudze, to jeżeli straci 15%, to i tak jeszcze mu marża, zysk zostanie. Czyli jeżeli nie zapłaci mi jeden mój odbiorca, to jestem w stanie, oczywiście w tym miesiącu nie zapłaci, w następnym już pewnie też, bo ja już mu nie dam tego towaru, albo dam mu na fakturę pro forma, żeby mi zapłacił z góry, ale mam to jest takie zabezpieczenie, że nie, że mam 2 odbiorców czy 3, albo mam jeden produkt. To jest najgorsze, tak? Bo jeżeli ten produkt się skończy, to co? Koniec, trzeba zamykać firmę, zgasić światło i wyjść, tak? Trzeba mieć zawsze kilka produktów i dywersyfikować odbiorców, tak? I to tak naprawdę jest najważniejsze. Mamy taką przykład tutaj, potężna firma pod Katowicami, która dostarczała gastronomię do jednej sieci marketów. Sieć marketów zobaczyła, że to jest duży biznes, otworzyła swoją konkurencyjną firmę i jednego dnia ich wycięli. 360 osób poleciało z pracy. Wow. Myślę, że też takie rzeczy, na które się w Polsce trochę nie zwraca uwagi, czyli też te rzeczy HR-owe, żeby wziąć
jakąś firmę zewnętrzną HR-ową albo HR-owca po prostu do firmy i dobrze poukładać każde stanowisko pracy i opisać, co jest w kompetencjach danej osoby, kogo szukamy. Bo czasami po prostu rekrutujemy ludzi na stanowiska, którzy nie mają pod to kompetencji albo się do tego nie nadają, a jak jest wszystko to rozpisane i dokładnie wiemy, kogo szukamy, to zgłaszają nam się po prostu wysokojakościowi pracownicy, którzy nadają się na te stanowiska. Myślę, że dużo jest problemów w polskiej przedsiębiorczości. To nie jest tak łatwo powiedzieć, że to będzie to i to. Myślę, że marketing w Polsce, to układanie sprzedaży, takiego budżetu, dyrektor finansowy, rzeczy HR-owe, jest dużo punktów, które są, myślę, w wielu przedsiębiorstwach do naprawy. Myślę, że pewnie też i u nas, też pewnie, u każdego. Myślę, że jak przyjdzie ktoś z zewnątrz, to coś znajdzie. Wiesz, też trzeba powiedzieć, że my też o tym nie wiedzieliśmy, możemy powiedzieć, ale tak naprawdę trzeba zdefiniować tą buyer personę, tak? Czyli tą osobę, tego naszego potencjalnego klienta, czyli jakie on ma potrzeby, żebym ja mógł je zrealizować. Jeżeli mamy zdefiniowaną taką osobę, to jesteśmy w stanie cały nasz biznes, całe nasze przedsiębiorstwo pod to ułożyć, bo nie każdy człowiek na świecie będzie chciał kupić nasz produkt. Więc oceńmy, ustalmy, kto jest tą buyer personą, czyli tym naszym klientem i wiedzmy, czego on potrzebuje. I jak ten problem rozwiązać. I to są nasze usługi, powiedzmy, nie? No, dużo uczymy się teraz o psychologii sprzedaży, więc... Sporo tego jest. A już faktycznie mamy przedsiębiorstwo, które dobrze prosperuje, mamy poukładane działy HR, wiemy wszystko, ile mamy policzony biznes. Nawet chyba kiedyś była taka książka albo jakieś szkolenie, które gdzieś przerobiłem i tam było licz swój biznes. I tam właśnie było bardzo dużo kwestii, ile cię kosztuje klient, kto jest twoim klientem, ilu masz klientów, jaki jest procent twojego największego klienta, który ci płaci, ile kosztuje twój produkt, czy ty w ogóle wiesz, ile sprzedajesz produktów, ile wydajesz na promowanie produktu, a ile on ci przynosi. Tam było tyle pytań, chyba ze 100 pytań związanych właśnie z liczeniem biznesu. Ja zrobiłem takie wielkie oczy, ja mówię, 90% tego nie robię i myślę, że wielu dzisiaj tego nie robi, więc potem oczywiście policzenie biznesu, ale najważniejsze na koniec, myślę, nie wydawanie ponad stan, tak? Nie życie ponad stan. Ja powiem też jedną rzecz. Nie zaciąganie bezsensownych kredytów, ale też powiem coś pewnie kontrowersyjnego. Patrzenie na rynek i jeżeli nasza usługa jest dobra, to podnoszenie cen. Myślę, że wielu przedsiębiorców nie podnosi cen, bo się boi, że odejdą klienci i tak dalej. Ja myślę, że to jest błąd. Myślę, że jak mam dobrą usługę, to zawsze możemy te ceny podnieść i zobaczyć, co się stanie. Ktoś tam odejdzie, ale może jednak wielu z przedsiębiorców zapłaci i mamy większą wtedy, więcej kasy stanie w portfelu. Super, dziękuję panowie za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Robicie naprawdę dobrą robotę dla polskich przedsiębiorców. Życzyłbym sobie, tak szczerze, myślę, że wszyscy by sobie życzyli, żebyście mieli jak najmniej pracy. Myślę, żebyście mieli jak najwięcej, się tak mówi, ale w tym zawodzie chyba jest tyle pracy, że życzyłbym, żebyście mieli po prostu jej jak najmniej, a i tak sobie poradzicie, bo ogarnięci jesteście, więc myślę, że no ale to jest taki idealny świat, którego chyba nie będzie, więc chociaż mam nadzieję, że ten film pomógł kilku przedsiębiorcom, co najmniej kilku. I jeśli jesteś tam i boisz się zrobić jakiś krok, to chciałbym, takie mam życzenie. Nie musisz o tym pisać, ale jeśli uratujesz siebie i finansowo swoją rodzinę, to chociażby po to tu jesteśmy dzisiaj. Dziękuję wam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.